Błąd numer 2. Brak odpowiedniej dokumentacji. Co zrobić, żeby działać w zgodzie z zasadą rozliczalności? W poprzednim filmie opowiadałyśmy o problemie papierowych wdrożeń, polegającym na wdrażaniu przepisów RODO wyłącznie poprzez wydrukowanie pliku uniwersalnych dokumentów. Dzisiaj chcemy zapoznać Was z królową zasad ochrony danych osobowych, czyli zasadą rozliczalności, którą w skrócie można przedstawić jako obowiązek udowodnienia, że działasz zgodnie z RODO. Podczas kontroli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie uwierzy nam na słowo. Dlatego papier czasem się przydaje. Najłatwiej jest udowodnić coś za pomocą dokumentu. Niektóre z nich są wprost wskazane w RODO, a inne wypracowała praktyka. Dokumenty takie jak rejestr czynności przetwarzania czy rejestr kategorii czynności przetwarzania jako co do zasady obowiązkowe zostały szczegółowo opisane w RODO i ich stworzenie nie wymaga większej inwencji twórczej czy szerokiej analizy. Chyba że uważamy, że dany dokument jest nam niepotrzebny. W takiej sytuacji zalecamy przeprowadzenie analizy, a co jeszcze istotniejsze, udokumentowanie jej. Zgodnie z zasadą rozliczalności konieczne będzie bowiem wykazanie, że podlegamy ustawowemu wyłączeniu od obowiązku prowadzenia rejestrów. A co z powszechnie stosowaną polityką ochrony danych osobowych? Teoretycznie nie jest to dokument obowiązkowy i nie musisz mieć go w swoim przedsiębiorstwie, jeżeli potrafisz w inny sposób wykazać, że procesy wymagające przetwarzania danych osobowych są odpowiednio zaopiekowane i przede wszystkim dostosowane do Twojej działalności. Najłatwiej jednak będzie to zrobić, mając właśnie przygotowany dokument. To jednak nie wszystko. W razie kontroli będziesz musiał również wykazać, że wdrożone procedury działają, czyli spełniają swoją funkcję. Na przykład, jeśli na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych w Twojej firmie zaplanowano użycie internetowego kalkulatora do przeprowadzenia oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, to musisz być w stanie wykazać, że jest to odpowiednie narzędzie do tego typu analizy. Przekonała się o tym jedna z najpopularniejszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Po wykryciu naruszenia ochrony danych osobowych przeprowadziła analizę w oparciu o metodologię ENISA i użyła popularnego kalkulatora internetowego, co wykazało niskie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Analiza przeprowadzona przez PłoDO dała jednak inny wynik. Gdyby ukarana firma była w stanie wykazać, że przyjęty sposób analizy był prawidłowy, a także, że użyła tego narzędzia w sposób odpowiedni, mogłaby uniknąć kary, która wyniosła ponad 100 000 złotych. Dlatego tak ważne jest, aby projektowanie ochrony danych osobowych w organizacji było poprzedzone solidną analizą. Nie zapominajmy, że bardzo ważnym elementem systemu ochrony danych osobowych są ludzie. To od nas zależy, czy nasi pracownicy będą prawidłowo reagować w sytuacji naruszenia oraz czy będą w stanie takim naruszeniom zapobiegać. Więcej o tym powiemy już w następnym odcinku naszej serii. Serdecznie zapraszamy. Jeśli macie pytania dotyczące dzisiejszego tematu, zostawcie je w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia!